Baruś i zaginiona wiosna. Dawno, dawno temu w srebrzystej krainie, gdzie śnieg skrzył się jak diamentowy pył, zima trwała dłużej niż ktokolwiek pamiętał. Świat zdawał się być uśpiony pod lodową kołdrą. Drzewa stały nagie i bezradne, jeziora były skute grubą taflą lodu, a słońce nieśmiało wyglądało zza ciężkich, szarych chmur. W zielonym zakątku, gdzie zwykle wiosną rozkwitały najpiękniejsze kwiaty, panowała cisza. Zwierzęta skryły się w norach, ptaki przestały śpiewać, a wiatr niósł tylko zimne, lodowe szepty. Nikt nie wiedział, dlaczego wiosna nie nadchodzi. Ale gdy wszyscy pogrążali się w smutku, jeden mały miś Baruś postanowił odkryć prawdę. Baruś był niedużym misiem o miękkim futrze i sercu tak ciepłym, że mogło roztopić najgrubszy lód. Pewnego ranka spojrzał na spowite śniegiem wzgórza i podjął decyzję. Wiosna gdzieś zaginęła, muszę ją odnaleźć. Jego przyjaciele patrzyli na niego z niepokojem. To niebezpieczne, odparł borsuk. Może wiosna po prostu się spóźnia. Nie, czuję, że coś jest nie tak, odparł Baruś. Udam się do sowy Zosi, może ona będzie wiedziała coś więcej na ten temat. Baruś wyruszył w stronę starego dębu, gdzie mieszkała sowa Zosia. Gdy stanął pod drzewem, sowa spojrzała na niego swoimi przenikliwymi oczami. Wiedziałam, że przyjdziesz, Barusiu. Zosiu, zima nie chce odejść. Gdzie podziała się wiosna? Sowa zamyśliła się, a potem przemówiła niskim, tajemniczym głosem. Od dawien dawna wiosna i zima żyją w harmonii, ale tej zimy zimowy olbrzym rozgniewał się na świat. Zwierzęta i ludzie zaczęli go odrzucać, tęsknić jedynie za ciepłem wiosny. Za nic mieli zimę i jej uroki. Jego serce wypełniła uraza. W gniewie zamknął wiosnę w kryształowej grocie na krańcu mroźnych gór. To straszne! Jak mogę ją uwolnić? Zapytał miś. Grota jest strzeżona przez 3 magiczne pieczęcie. Aby je przełamać, musisz odnaleźć 3 skarby. Złote słońce, które przynosi światło w ciemności, srebrny klucz, który otwiera to, co ukryte, tęczową wstęgę, która przywraca barwy tam, gdzie panuje szarość. Gdzie mam ich szukać? Zapytał Baruś. Złote słońce znajdziesz w lodowym lesie. Klucz jest ukryty gdzieś w szkarłatnych jaskiniach, a tęczową wstęgę można zdobyć w bursztynowej rzece. Pamiętaj, nie patrz oczami, lecz sercem. To ono wskaże ci drogę. Baruś wrócił do swojej chatki, zabrał swój plecak, spakował do niego słoiczek miodu i ciepły szalik, po czym wyruszył w podróż. Najpierw udał się do lodowego lasu, gdzie drzewa były skute lodem, a wiatr śpiewał mroźną pieśń. Wśród zasp śniegu dostrzegł swojego przyjaciela, liska Staśka, który ślizgał się po lodzie. Hej, Barusiu, co cię tu sprowadza? Szukam złotego słońca, odparł Baruś, otrzepując śnieg z futra. Lisek zamyślił się, po czym wskazał najwyższe drzewo w lesie. Jego korona sięgała chmur, a gałęzie lśniły jak kryształ. Na jego szczycie kryje się coś, co lśni w świetle księżyca, ale żadna łapa tam nie sięga. Baruś spojrzał w górę. W koronach drzew rzeczywiście coś błyszczało, ale jak miał się tam dostać? Każdy, kto próbował się tam wspiąć, spadał, dodał Stasiek, kręcąc ogonem. Nawet ptaki nie mogą usiąść na jego gałęziach. Dziwne światło parzy ich pióra, a lód na pniu jest tak śliski, że nawet ja, mistrz wspinaczki, nie dałem rady.
Baruś mimo wszystko postanowił spróbować. Przyłożył łapki do pnia i zaczął się wspinać. Ale zaledwie kilka metrów wyżej jego łapki ześlizgnęły się, a miś runął na miękką pierzynę śniegu. Uważaj! Zawołał Stasiek. To drzewo nie chce, by ktoś je zdobył. Baruś próbował jeszcze raz, ale za każdym razem kończyło się to upadkiem. W końcu, zmęczony i zziębnięty, usiadł pod drzewem i westchnął. Jak mam to zrobić? Szepnął do siebie. Wtedy przypomniał sobie słowa sowy. Nie patrz oczami, lecz sercem. Zamknął oczy i wyobraził sobie, jak wspina się po drzewie. Wyobraził sobie, jak jego łapki chwytają gałęzie, a korona drzewa jest już blisko. Nagle poczuł ciepło na łapkach. Otworzył oczy i zobaczył, że śnieg pod nim zaczął się roztapiać, a z ziemi wyrosły pędy bluszczu, oplatając drzewo. To magia! Zawołał Stasiek, patrząc z zachwytem. Baruś uśmiechnął się i zaczął się wspinać po pnęczach. Gałęzie drzewa nie były już śliskie, a dziwne światło, które wcześniej parzyło, teraz delikatnie ogrzewało jego futro. Gdy dotarł na szczyt, ujrzał mały, złoty dysk zawieszony na najwyższej gałęzi. To było złote słońce. Baruś delikatnie zdjął je z gałęzi i poczuł, jak jego ciepło rozlewa się po całym ciele. Udało się! Zawołał, schodząc po pnęczach. Stasiek podskoczył z radości. Zawsze wiedziałem, że dasz radę. Baruś spojrzał na swojego przyjaciela. Stasiu, mam jeszcze 2 skarby do odnalezienia. Czy dołączysz do mnie? Lisek uśmiechnął się szeroko. Oczywiście, nie zostawię cię samego w takiej przygodzie. I tak Baruś wraz z Liskiem Staśkiem ruszyli dalej, gotowi na kolejne wyzwania. Udali się dalej w kierunku szkarłatnych jaskiń, jednak po drodze spotkała ich potężna zamieć. Wiatr hulał między drzewami, a śnieg zasypywał wszystko wokół. W pewnym momencie usłyszeli cichy głos dochodzący z zaspy. Pomocy! Pomocy! Ktoś tu jest? Baruś i Stasiek zatrzymali się i zaczęli kopać w śniegu. Po chwili wydobyli z niego wiewiórkę Kitkę, która była uwięziona pod grubą warstwą śniegu. Dziękuję wam, powiedziała Kitka, otrzepując futro. Ta zamieć przyszła tak nagle, że nie zdążyłam się schować. Musimy znaleźć schronienie, rzekł Baruś, spoglądając na horyzont, gdzie niebo było ciemne od nadciągającej burzy. Razem dotarli do jednej z jaskiń, która okazała się bezpiecznym schronieniem. W środku było ciepło i sucho. Gdy zamieć szalała na zewnątrz, przyjaciele usiedli wokół małego ogniska, które rozpalił Stasiek. Szukamy srebrnego klucza, wyjaśnił Baruś, opowiadając Kitce o swojej misji. Sowa Zosia powiedziała, że jest ukryty gdzieś w jaskiniach. Kitka zamyśliła się, a potem jej oczy rozbłysły. Widziałam coś, zawołała. W jednej z jaskiń są malowidła ścienne, na których namalowany jest klucz. Może to wskazówka. Baruś i Stasiek spojrzeli na siebie z nadzieją. Pokaż nam, poprosił Baruś. Kitka poprowadziła ich w głąb jaskini, gdzie na ścianach widniały starożytne malowidła. Przedstawiały one różne symbole: klucz, słońce, drzewo i rzekę. Pod malowidłami stały 4 kamienne kolumny, na których wyrzeźbione były te same symbole. To musi być zagadka, twierdził Stasiek, kręcąc ogonem. Ale jak ją rozwiązać? Baruś przyjrzał się malowidłom. Klucz był namalowany między słońcem a drzewem, a rzeka płynęła pod nimi. Baruś wskazał na kolumny.
Może trzeba ustawić symbole w odpowiedniej kolejności. Kitka skinęła głową. Spróbujmy. Baruś, Stasiek i Kitka zaczęli obracać kolumnami, ustawiając symbole w kolejności. Słońce, drzewo, klucz, rzeka. Gdy ostatni symbol znalazł się na swoim miejscu, rozległ się głuchy dźwięk, a jedna ze ścian jaskini zaczęła się przesuwać, odsłaniając ukrytą komnatę. W środku, na dużym kamieniu, leżał srebrny klucz. Lśnił delikatnym światłem, a jego powierzchnia była pokryta misternymi wzorami. Udało się! Zawołał Baruś, sięgając po klucz. Pozostało nam jeszcze odnaleźć tęczową wstęgę, dodał, chowając klucz do plecaka. Po czym spojrzał na wiewiórkę, Kitkę i spytał: Kitko, czy dołączysz do nas w uratowaniu wiosny? Chętnie do was dołączę, odpowiedziała wiewiórka ochoczo, machając puszystym ogonkiem. Baruś uśmiechnął się szeroko. Wspaniale! Im więcej przyjaciół, tym weselej. Ruszyli w drogę, kierując się w stronę bursztynowej rzeki. Gdy dotarli na miejsce, ich oczom ukazał się niezwykły widok. Bursztynowa rzeka była skuta lodem, ale pod jej powierzchnią płynęła złocista woda, która lśniła jak słońce, a nad rzeką unosiła się lekka mgiełka. Jak mamy znaleźć tęczową wstęgę? Zastanawiał się głośno Stasiek, rozglądając się wokół. Może trzeba przejść na drugą stronę, zaproponowała Kitka, wskazując na zamarzniętą rzekę. Baruś podszedł do brzegu i ostrożnie postawił łapę na lodzie. Lód był gruby, ale pod powierzchnią widać było dziwne, migoczące światło. Uważaj! Zawołała Kitka, gdy lód pod Barusiem lekko zatrzeszczał. Miś cofnął się szybko. To niebezpieczne. Lód może być kruchy. Wtedy z wody wyskoczyła żabka Gosia, która od dawno mieszkała w bursztynowej rzece. Ej, przyjaciele, co was tu sprowadza? Szukamy tęczowej wstęgi, wyjaśnił Baruś. Czy wiesz, gdzie moglibyśmy ją znaleźć? Gosia zamyśliła się. Dawno temu, gdy słońce świeciło mocno, nad rzeką unosiły się tęczowe kolory. Powietrze mieniło się jak żywa tęcza, a woda odbijała te barwy, tworząc magiczny widok. Ale od kiedy zima nastała, słońce przestało docierać do tego miejsca, a kolory zniknęły. Baruś spojrzał na swoich przyjaciół, a potem wyjął złote słońce z plecaka. Uniósł je wysoko, a jego blask rozproszył mgłę unoszącą się nad rzeką. Lód na rzece zaczął delikatnie lśnić, jakby ożywał pod wpływem ciepła. Nagle w powietrzu zaczęły pojawiać się kolorowe iskierki, które wirowały wokół nich, tworząc tęczową poświatę. Iskierki zbierały się w jedno miejsce, aż w końcu uformowały tęczową wstęgę, która unosiła się tuż nad powierzchnią rzeki. To ona! Zawołał Stasiek, wskazując na wstęgę. Baruś podszedł bliżej i delikatnie wyciągnął łapki. Tęczowa wstęga opadła na nie, a jej kolory rozbłysły jeszcze jaśniej. Była lekka jak mgła, ale jej barwy były tak intensywne, że aż zapierały dech w piersiach. Mamy wszystko, czego potrzebujemy, powiedział Baruś, uśmiechając się do przyjaciół. Teraz musimy tylko uwolnić wiosnę. Idziecie uwolnić wiosnę? Zapytała Gosia, podskakując z ekscytacji. Chętnie do was dołączę. Baruś skinął głową z radością. Im więcej przyjaciół, tym lepiej. Razem ruszyli dalej. Po pewnym czasie Baruś, Stasiek, Kitka i Gosia dotarli do kryształowej groty, gdzie czekał na nich zimowy olbrzym. Jego ogromna postać rzucała lodowaty cień na ściany groty, a oczy błyszczały jak lodowe kryształy. W głębi groty, uwięziona w lodowych kajdanach za szklaną ścianą z mroźnymi drzwiami, stała wiosna. Jej postać była delikatna i pełna blasku,
ale grube łańcuchy lodu trzymały ją w niewoli. Nie pozwolę wam jej zabrać! Ryknął olbrzym, uderzając pięścią w ziemię. Lodowe odłamki posypały się ze ścian, a przyjaciele musieli się schronić za skałą. Baruś wiedział, że nie ma czasu do stracenia. Wyciągnął złote słońce i uniósł je wysoko. Jego blask rozświetlił ciemność groty, a promienie ciepła uderzyły w olbrzyma. Co to jest? Warknął olbrzym, cofając się. Jego lodowe ciało zaczęło topnieć pod wpływem ciepła, a z jego ramion kapały krople wody. To koniec twojej zimy, zawołał Baruś, idąc naprzód. Olbrzym rzucił się w ich stronę, ale Baruś szybko sięgnął po srebrny klucz, włożył go do mroźnych drzwi, które natychmiast się otworzyły, umożliwiając przejście za szklaną ścianę, gdzie uwięziona była Wiosna. Teraz! Krzyknął Baruś. Stasiek wyciągnął tęczową wstęgę, rozwinął ją, a kolory rozbłysły w grocie, rozpraszając zimowy chłód. Lodowe kajdany, które trzymały Wiosnę, zaczęły topnieć, a łańcuchy pękały jeden po drugim. Wiosna wyciągnęła ręce, a jej ciepło rozlało się po grocie, budząc świat do życia. Zimowy olbrzym spojrzał na Barusia zaskoczony i zasmucony rzekł. Dlaczego to zrobiłeś? Zapytał olbrzym, a jego głos był teraz cichy i pełen smutku. Ja też chciałem poczuć trochę koloru i ciepła, dlatego ją uwięziłem. Baruś spojrzał na olbrzyma ze zrozumieniem. Nie musisz jej więzić, aby cieszyć się wiosną. Wiosna jest dla wszystkich. Wtedy Wiosna podeszła do olbrzyma i delikatnie położyła dłoń na jego lodowym ramieniu. Nie musisz być smutny, powiedziała ciepło. Zima i wiosna mogą istnieć razem, w harmonii. Stasiek podszedł bliżej i podał olbrzymowi tęczową wstęgę. To jest dla ciebie, niech przypomina ci wiosnę i dodaje uśmiechu. Olbrzym wziął wstęgę i owinął ją wokół swojej dłoni. Jego lodowe oczy zmiękły, a na twarzy pojawił się uśmiech. Dziękuję wam, powiedział cicho. Obiecuję, że wrócę dopiero, gdy nadejdzie mój czas. I tak zimowy olbrzym odszedł w góry, a wiosna rozlała się po krainie, budząc świat do życia. Baruś i jego przyjaciele wrócili do zielonego zakątka, gdzie czekały na nich radosne okrzyki i pierwsze kwiaty wiosny. W zielonym zakątku śnieg topniał. Kwiaty zaczęły kwitnąć, a świat budził się do życia. Baruś wrócił do domu, gdzie przywitały go radosne okrzyki przyjaciół. Pokazałeś nam, że odwaga i wiara zmieniają świat, powiedziała sowa Zosia. I tak Baruś stał się bohaterem, a jego historia opowiadana jest co roku, gdy zima się kończy, a przychodzi wiosna.